To osiągnięcie mnie troszeczkę zastanawia. Zrób 100 walk na ocenę S. Możliwe, że to będzie maksymalne rangi 4. Niektóre osiągnięcia mają 5 klas, niektóre 4, niektóre 3. 100 walk to wydaje mi się strasznie dużo. I że mam tylko 50, a prawie wszystkie eski robiłem. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby w trakcie tej kampanii aż 100 walk się znalazło, więc troszkę mnie to zastanawia, bo wydaje mi się, że praktycznie wszystkie eski, jakie były teraz do zdobycia, mam zdobyte. Jedynie rozdział 8 ma tą jedną misję niezaliczoną. I tutaj rozdział 11 ma drugą, trzecią, których nie zrobiłem sobie. To nam daje 3. To nam daje 3 walki. Jeden paralog daje nam 4. Ostatnia misja tego rozdziału daje nam 5. I w takim razie do końca gry jeszcze 40 walk? Gra nam gdzieś wpakuje? Ciężko by mi było w to wierzyć, bo wydaje mi się, że zbliżamy się bardzo do końca. I na ten moment, na chwilę obecną mamy jeszcze przed sobą teraz skończenie tego obecnego partu, tak? Part 1 to było Claude kontra Edelgard, part 2 Claude kontra Dimitri, part 3 kontra Wielkie Zło, cokolwiek. Nie wiem, czy tylko Claude, czy Claude i Dimitri i Edelgard, czy wszyscy, czy jak dokładnie. Ale wydaje mi się, że to będzie tyle i ten part 3 nie będzie taki ogromny. Chyba że teraz na jeden rozdział będzie 10 walk pobocznych. 40 walk, to jest naprawdę dużo. A w każdym razie dzisiaj wielkie rzeczy, nie mogłem się doczekać, aż sobie wrócimy tutaj do gry, zabierzemy się za rozdział spotkanie z Dimitrim. Będą to na pewno ciekawe rzeczy, ale w poprzednim odcinku jeszcze bardzo chciałem zobaczyć sobie tą scenkę jedną. Lycitia i Leonie. Nie udało się wtedy wyrobić z tym, więc myślę... Myślę, to będzie bardzo dobry moment na zrobienie czegoś właśnie takiego. And I'm equally surprised to find you on the right side of the dirt. Still hunting for treasure while arrows rain down around you? Kim ty jesteś? Cześć, Lycitia. Kropka. Nie powiedziałam. I saw you speaking with a churlish-looking man near the gate earlier, Leonie. What, him? Oh, he's just a mercenary I met a while back. I see. Given his filthy appearance, I thought he might be a wild bandit. Not hardly. Although, if I'm being honest, he's more of a scavenger than a mercenary. A scavenger? Exactly. See, folks like him go to battlefields and loot anything worth a bit of coin that's lying around. Okay. Noble folk call them midden men, but that's a pretty lousy nickname. I've heard tales of such people, but... Yeah, they live in a different world from you and me. Honestly, you could probably live the rest of your life and never run into another one. I had no idea. Do czego ta scenka zmierza? Hey, don't look so glum. There's nothing wrong with not knowing about that kind of life. I tak nie pamiętam kompletnie, jaka była pierwsza scenka między tutaj dziewczynami. Except that I wish to know more about commoners. I jak ta druga się odnosi do tej pierwszej. But in order to do so, była? I would need to W ogóle? speak with all manner of different people. Leonie, may I ask you something? Leonie. Tak fajnie powiedziała. I once read something that has stayed with me, and I wonder if you might confirm it. Sure, hit me. Well, one particular book stated that the cookies and cakes eaten by commoners are not sweet. Ciekawe. But then another book claimed that commoners do not actually eat desserts at all. So, do they not eat sweets? Or are the sweets they prefer simply not honey? Well, I can't speak for everyone, but I ate plenty of treats as a kid that weren't sweet at all. I can't even imagine. There's no way for most commoners to afford the sweets that nobles enjoy. Zgadza się. So instead, we eat unsweetened treats. Might be better to call them snacks, really. Commoner snacks? They're probably different from what you're used to. They're hard, dry, and look kind of plain. Anyway, you make a rough dough out of whatever grains you have lying around and fry it up. It's basic, but it's filling. So if I were to become a commoner, I would also eat these snacks. Tak? Może? I'd never eat sweet candy again. Ale skąd ta myśl w ogóle i o co chodzi? Well, not every commoner is forced to live on snacks. I bet you could get your hands on sweets if you were a merchant or an artisan or something. But anyway, you're a noble. Why are you worried? Właśnie. I'm sorry. It was merely a hypothetical. No właśnie nie brzmiało jak hipoteza. Thank Hipotetyk. you, Leonie. I coś You were takiego. very helpful. Was I? Huh. Well, if you've got any other questions, feel free to fire away. Oh, and for the record, the kids in my village were always happy with whatever snacks we could get. They were simple, sure, but
also good in a weird way. You should try them sometime. A simple taste, is it? Intriguing. Maybe I should try making one of these snacks and see if Leonie wants to eat it with me. No ładnie, ale o co chodzi? I co w ogóle ta scenka miała oznaczać? Faktycznie była tylko jedna między nimi. I to była druga z jednej scenek. Znaczy, no, nie jestem dokładnie pewny, o co mogło chodzić z tym Leonie byciem komonerką. Dlaczego znaczy z Lysitią? Jakby miała być, stracić swoje miejsce? Czy co ma dokładnie na myśli i o co jej chodzi? I ogólnie ta scenka była taka troszeczkę dziwna. Nie wiem, ale przyjemna, no koleżanki się koleżankują. I niech im będzie, a my zabieramy się za poważną bitwę. Finał tej oto krainy, tego rozdziału i tej części gry. Spotkanie z królem, idziemy po Reję, idziemy umówić się z Dimitrim, żeby ściąć Reję. Zobaczymy, czy pójdzie nam na rękę, jej na głowę, znaczy, no, jest topór, jest toporek odcinania głowy na taki kaczy na tym, na nagrodę za eskę, więc hej, ja nic nie mówię, ale coś mówię właśnie. Look there! The kingdom armies come to greet us. Not the friendliest welcoming party. Even from here I can tell they're out for blood. They must be trying to drive us back before we can surround the royal palace. Works for me. It'll be easier to fight them out here in the open than if they'd holed up behind those walls. Time to show what these muscles can do. I'll send a whole bunch of them flying! These soldiers are being led by the king himself, so you can bet they're going to be strong. I can't wait to take them on. We can't put our plan into action if we don't win this battle. Claude, it's time. All right. Get ready, everyone. Let's see if a crushing defeat can get through Dimitri's thick skull. Wy, Something wrong, Gerald? We're gonna miss all the action if we don't get going. Huh? Oh, yeah. We're not entering the capital yet, right? Nope. The kingdom armies come to us, so we're gonna be fighting them outside the city. i tyle? Nie będziemy w ogóle w stolicy nigdy? Yeah. Hey, you don't think Lady Rhea's in Ferdiad anymore, do you? Nie wiem. Can't imagine she would be. I mean, the church is operating out of a different city entirely. Never took you for a man of faith, though. Oh, no, it's nothing like that. I've just got a past with Lady Rhea. One I don't want becoming my present. Faktycznie coś było. Faktycznie coś było między wami. Kojarzę. I chyba to nie była przyjemna przeszłość, co? But that won't be a problem if we're fighting outside the Nie city. pamiętam. Now, Ale let's coś get out kojarzę there jedynie tak and win this thing. na końcu umysłu. Okej. Krótki wstępniak, po prostu zabieramy się do bitwy. Więc to nie my szturmujemy stolicę, tylko Dimitri aktywnie, ofensywnie broni się. Tak to brzmiało trochę. Przynajmniej wszystkie twierdze. Znaczy, nie wiem, sam dokładnie, no idą po nas, ale my idziemy po nich, więc tak się wymieniamy. Jakieś ciekawe rzeczy. 2/30. Przyzywasz sentineli, żeby chronić towarzyszy. Kosztuje 30. No, brzmi jakby byli faktycznie bardzo dobrze. Ciekawe jakby jakaś taktyka dawała nam 5. grywalną postać, to by było mega, zawsze bym brał. I druga rzecz za 30 taka sama. Wzmacniasz sojusznicze twierdze. Faktycznie aż tak źle z tym będzie? No gra wręcz... No, jedyna mądra opcja na zrobienie tego to brać te 2/30 i jedną rzecz za dychę. Ofensywna formacja, Lancebreaker Syf, durability przeciwników na początku walki Syf. Nie wiem, czy to cokolwiek tak naprawdę daje, to jest tak bezużyteczne dla mnie. Sabotaż twierdzy. Znaczy no, ten dowódca twierdzy będzie miał 70% życia, tak? Ale to, no co to znaczy? Weźmy sobie to. Takie rzeczy to ja lubię. Takie rzeczy to ja bardzo lubię, które zmieniają nam pozycję. Najbardziej z takich strategicznych opcji, jakie ta gra daje tutaj, zawsze fajnie się to wykonuje, nawet jeśli nie robi to dużej różnicy, to sam fakt takiej strategii Fire Emblemie, wiecie, o to chodzi, tak ma być. Jak z przewagami, Claude nic nie robi, Hilda musi się przenieść na drugą połówkę, jeśli możecie, Szez oczywiście będzie świetny, okej, oboje się zdajecie pięknie. Na prawej stronie Lawrence jest super i jeszcze jakby Lycitia dawała radę. Już w tym momencie podjąłem sobie bardzo wyraźną decyzję, co możecie po tej liście zobaczyć. Poziom 50, gramy tą postacią. 20, 10, nie tykamy się. 30, nie tykamy się. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Claude, Hilda, Lawrence. Marian jeszcze będę chciał troszeczkę. Nie można było parę poziomów mniej, ale już te parę postaci przygotowałem i tyle. Ciężko będzie o wszystkich. Rafael się prosi. Rafael bardzo lubi tą stronę, więc tutaj go ustawimy. Teraz tylko
adiutantów. Zaczynamy bez ani jednej twierdzy. Jest to misja 16-minutowa. Brzmi to jak największa misja z całej gry, najważniejsza. Idziemy na Dimitriego. Trwa to tylko 16 minut, 18 setek wrogów. To nie wskazuje na coś ogromnego, ale może po prostu wymagania są duże, bo już w tych pobocznych misjach nawet nie nadążyłem do końca. Zobaczymy. Parę twierdzy na początek, podpisać sobie kolegów. Wiadomo, Hilder, masz co robić tutaj. Miejscówka dla Rafaela, którym zaraz sobie pogramy. Tutaj, przyjaciele, zajmujecie się tą stroną. Możliwe, jak przejmiemy sobie te dwie twierdze. Tutaj otworzy nam się przejście dalej. Remember, we're up against House Blated's elite royal guard. Don't hold anything back. Wszystkie twierdze dalej przejmuj, czyli mapa się już nie otworzyła jeszcze. Dobra, nieważne. Musimy poczekać jeszcze chwilę na to, aż pozwolą nam progresować. Nie pozwolę wam gadać zbyt dużo. Stryknięci kamieniem. Widziałem. Nieraz już tą scenkę widziałem. Jak mapa ciągle się nie otworzyła, no właśnie, jeszcze nic nie zrobiliśmy, ale dały nam tylko takie proste dwa cele. Myślę, coś takiego będzie. Na początku wystarczało z każdą z tych twierdz. Twierdzowi koledzy na ogół są dużo słabsi niż jacyś inni. Nie twierdzowi generałowie tutejsi. Więc to zrobione, mogę was wysłać. Mam nadzieję tutaj na środek, na przykład ciężko przewidzieć, co mi gra otworzy. Skoczmy, o dzień dobry, jak już tu jestem, proszę bardzo. Lorenz, tak samo. O, otworzyło się akurat teraz. Nie wiem, czy dlatego, że ja tu przyszedłem, czy przeciwnicy przybiegli, czy... Na jakiej dokładnie zasadzie co się stało? Spróbujmy kolegę z takim naładowaniem potraktować. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale... Ty znikasz? Tu jest coś pięknego, to ja nawet... Zanim wrócę do Szeza, chętnie wskoczę do was, bo niezła grupka dla mnie, którzy nic nie robią. 600 000 sama Light City zrobiła. 1 300 000. Dobry wynik, więc to przejęte. I tak naokoło musimy od razu do twierdz, lecimy po tych celach głównych, damy radę. Rafał się bardzo nudzi. Tutaj jedna rzecz dla ciebie, dla Hildy parę rzeczy. Zobaczmy, czy jeśli wyślę Hildę do bazy, to jakby przeciwnicy inni wokół się nie zbiorą, nie wiem. Tutaj klasyk, te 1800 zabójstw nabijemy sobie przede wszystkim czymś takim. 35 000? Wow! A, no faktycznie przeciwników ledwo co tutaj jest, więc dlatego tak mało. Dimitri coś mówił, nie zauważyłem za bardzo. Nowy cel, rozwal Messengera, który biegnie tutaj na południe. Ja tu głównie przyszedłem po tą żółtą butelkę. Historyczne rzeczy, uważaj, nie zniszcz przypadkiem tego? Nie wiem, czy coś takiego miał na myśli. Po prostu. Wojna zła, chciałbym tutaj być jako turysta, a nie jako żołnierz niszczący. Rozumiem, odsuń się. Biją mocno, święty rycerz. Możemy do świętego rycerza się dołączyć? A, on się tu z Rafałem bije. Ale armię macie niezłą, jakby tak złapać wszystkich koło siebie. Biegną tamci. Tego Messengera zaprosić. To by było dobre. Messenger? Gdzie on biegnie? Nie chce mu się. Jaki powolny, co on tam się ociąga tak bardzo? Zaraz nie starczy dla niego w ogóle, nie wiem, czasu, niczego. Dobra, nie jesteś ty? Pykasz, obaj padli? Oczywiście, że tak. Na razie chyba nie ma co robić. Myślę, że jak Hilda to przejmie i Lorenz też z drugiej strony swoją bazę, to znowu otworzy się nam więcej, więc tutaj nie ma co czekać. Te milionowe liczby to już jest tutaj standard, no więc to przejęte. Wszyscy inni koledzy też pozbyć się. Zobaczymy, czy otworzy się to na górze, czy nie. Tutaj myślę, jak tylko podskoczę, już nie jesteśmy nawet naładowani. Gustawo jest jednym z rycerzy po stronie Rei. Anet, nie, Anet, nie chcę cię zabijać. Co za urocza postać. Dlaczego mi to porozwal Anet i Gustawa, zamorduj ich. Jak miło z ich strony, co? Co, Claude, miło z ich strony, że tutaj przychodzą? A tu już jest Anet właśnie. Rafał czy Szez? A tu też po mnie idą, no mówili, że z tym może być niebezpiecznie trochę. Wyślę Szeza w tamtym kierunku. Kawał drogi przed nim, ale może się przeteleportować przecież, tak? Więc parę sekund i będziesz na miejscu. Teraz mogę cię wysłać i w sekundę to rozwalisz. W międzyczasie Rafał ma tutaj kolegów.
I Hilda się nudzi, więc pograjmy chwilę Rafałem, żeby zająć się tym. Raczej bym się strasznie nie bał. Okej, bramy z dwóch stron rozwalamy. Cześć, Anet. Jaka broń genialna! Co to jest? Nie wiem dokładnie co to jest. To jest fryzura Holsta. Jaki genialny artefakt, piękne rzeczy. Ktoś gada? Zgaduje Holst? No, Prost i ciężko nie poznać. Wow, patrzcie na niego, rozgrzany do akcji. Tak ma być, patrz jak flexuje. Niczym się nie przejmuje, dobra. Dobra, tak wiem, twoje miejsce są piękne, super. Tu się otworzyły rzeczy. Gustaw siedzi, więc myślę Hilda prawie ma już z głowy tego. Chroń twierdzę. Jasne, że chce chronić swoje twierdze. Mega naładowanie? Jak zadziała? Pięknie! Prawie. Pozbyła się kolegi. Co tu mamy? Gustaw na smoku. A, na nasze twierdze przyleciały wiwerny. Uważaj na nie, spoko. Hilda leć po Gustawa. Szez jest już na miejscu. Aneta wyszła z bazy. Anet, co ty? Ty nie, Szezem oczywiście. Niezła grupka, to będzie bolało. Przepraszam Anetę, ale chyba to będzie szybka walka. Jeśli Marian zrobiła 100 000, to wiecie, że jest tu wrogów sporo i Szez dobił kolejne 600 000 i po wszystkim. Widać tylko broń wbitą w ziemię. I guess, no tak, przykro. Teraz wasza... O, nie da się w ogóle tam na dół przejść. Więc wy we dwójkę tym się zajmijcie. No mamy bazy do ochronienia, ale chyba dadzą sobie radę nasi żołnierze na razie. Mam nadzieję, że gra da mi jakieś powiadomienie, gdy będzie naprawdę źle z nami. I będę musiał gonić, ratować swoich, ale... Okej, nie zamordowano na szczęście. Teraz Gustaw jeszcze. Został do rozwalenia. Eddie Dominik Gustaw. 3 imiona ma. Czemu nie? Pam. Boomerang. Zawsze fajnie się tego używa. Zaraz też. W razie potrzeby. Będziemy mieli Rafała około siebie. Co, już? Kiedy? Jak to? Co się stało? Ja nawet super ataku żadnego nie wykonałem. Kiedy ja go rozwaliłem? Nie wiem, ale zniknął. Tych dwóch na jakiś może jeden atak? Szybkie combo. O, Holy Knighty? Lecę po ciebie. Dobra, mega walka się zaczyna. Już tutaj. Okej, możemy to sobie wyczyścić. A niech to Rafał, oboje to zrobicie, zaraz wiele bram się otworzy. Tutaj mamy bazę do przejęcia. Chwilowo, gdy czekamy aż no wszystko się pięknie pootwiera. O, ej, nie chcę, żeby DiDi zginął. DiDi! Tylko nie DiDi, mój imiennik prawie jakby trochę, nie? Od razu do tej burzy przeciwników i krwi. Karuzela śmierci tak zwana. Otworzone rzeczy, jest DiDi tam na dole. Myślę, większość tego będzie dla Hildy do zrobienia. Mam nadzieję, że nasze bazy się w miarę dobrze trzymają. Ja tu... Dobre rzeczy robisz, a jak już tak się to zaczęło dziać, to już dokończ. Proszę, dokończ to. I macie... Okej, lecisz na DiDi. Poradzisz sobie sam bez problemu. Teraz jako Hilda wyczyśćmy tą stronę, co chyba da radę standardowo. Out you go! Milion znowu, kolejny. Nie ma chyba osiągnięć za robienie milionów. Co szkoda. O, coś dla Rafała, kolejna buteleczka żółta. Dobra, no z czasem się na 100% wyrobimy. Zobaczymy, jak to będzie z innymi wyzwaniami. Twoja tarcza padnie w sekundę. Rafał jest mistrzem rozbijania tarczy. Jeden raz i prawie na jeden atak cała tarcza mu się rozwaliła. Nie będę miał. Zobaczymy. Checkpoint coś tam. Co się dzieje? Zamknęli... przejścia. Zamknęli mnie na środku mapy. Ciekawe. I wysłają Sylwejna. Jaki dokładnie plan masz, Dimitri? Widzę też coś wymyślił dobrego. Tylko z tobą? Co z Dedrio? Uciekł? Ty żyjesz jeszcze? Nie widzę twojego płasko życia. Okej, rozwal Sylwejna się zaraz zrobi. Ja tylko to podniosę. Tak. Dobra, Dedrio się pozbędziemy. Sylwek. Zaraz cię znajdę. Wyczyśćmy sobie tą akcję w parę sekund. I ksujcie się.
800 tysięcy, prawie sam zrobił. Za plecami, wielcy rycerze. Mi się nieco inaczej zajmę ten piękny atak i się będzie czyściło. To jest masakryczne. A jest to jeden z najtańszych ataków, a jest tak efektywny, jest tak dobry. Inżynierzy, rozwal ich, żeby nie dotarli do plazy. Rozumiem. Jak to wygląda? Możemy wysłać was do góry, przejąć te punkty. Sylwek jest po prawej stronie. Okej, to będzie robota dla Hildy piękna. Tych kolesi, niech Rafael tym lewym się zajmie. Dobra, wszystko wycelowane. Na szybko, jako ten koleżka. Mamy małą bazę, też z tym atakiem pięknym. Może nieco inną jego wersją, równie efektywną. Poszło? Ojej, sama dobiła. Sama Lacey'tia, pomocniczka dobiła ładnie. Nie będę cię, bazowcu, się męczył z tobą. Jedna niezła baza tutaj. I Hilda jest na miejscu. Ile wrogów. Jaka rozruba, cześć Sylvain. To będzie bolało. Robimy 2 miliony, proszę państwa, robimy 2 miliony. Prawda? Może nie 2... Pierwszy milion, od razu drugi, to już jak pierwszym się zdobędzie, to zaraz drugi też wpadnie. Wow! I cała baza wyczyszczona. To jest moc Hildy, proszę państwa, to jest moc Hildy. Ta baza się w końcu otworzyła. Sylwek, masz pięknie. Zaraz będziesz miał przynajmniej naładowanie. Pokonaj Sylvaina, misja zakończona sukcesem. Ja już tutaj wyskakuję standardowo. Sylwek, czekaj, bo nie widzę napisów twoich. A to sobie nawet możemy obejrzeć raz na jakiś czas. To, co tam rękami robi. Jakaś taka płytka światła i ciemności jeszcze z tobą. Dobre rzeczy. Dwie postacie z mega animacjami. Jedna koło drugiej. Teraz Hilda ciągle leci na swój cel. W międzyczasie możemy biskupka rozwalić, proszę. Dosłownie jednego przeciwnika tym strzelam. Brawo. No ale będzie jeden z generałów rozwalony. We managed to drive him back. At least we avoided the worst case scenario. No idzie bardzo dobrze. Idzie praktycznie bezbłędnie. Takie ciachnięcia zabierają bardzo dużo życia. Się kolegi pozbywamy. Przejmij twierdzę. Tam jest... coś mi pika robi. Nie wiem co chodzi. Już po prostu wskoczę do... O, jesteś na miejscu. Dobra. Ostatnia twierdza do przejęcia to nam misji nie skończy. Mało przeciwników, ale niech będzie. Mało, bo mało, ciągle ponad 1 milion. Hilda robi... Te obrażenia. Te obrażenia są kosmiczne. Tutaj. Ledwo co zerkałem na cenę misji, bo nie było za bardzo takiej potrzeby. 6 niech sobie wyczyści. Tu jakieś pole. Wielki rycerz, zobaczmy jaki wielki i świetny on faktycznie jest. Są otoczenia... Wow. Trzeba coś więcej na Dimitriego. Musiał być, muzyczkę głośniej. Fall back, everyone. I will handle the rest. Musiał się pojawić. O, już jakie ciary na samą muzykę. Tutaj wielki rycerz, nie, idziemy prosto do... Nie mogę jeszcze iść prosto. Olaucik? A niech będzie olaucik. Albo nawet... W sumie sam nie wiem. Myślę, że co zrobię, to wskoczę na razie do Lorenza na sekundkę. Żeby... Albo do ciebie. Ponabijajmy te zabójstwa, bo pewnie jeszcze trochę brakuje. O właśnie, 600 brakuje. 6 minut i chyba zaraz będzie po misji. Nie sądzę, żeby po Dimitrim coś więcej było. Ale walka z nim może być całkiem długa. To na pewno. Wy we dwójkę 400 tysięcy zrobiliście. To brawo dla was. Tak. Dimitri. Cześć Hilda. Nie wiem co tu robisz. Też możesz sobie takiego rycerzyka sprzątnąć w parę sekund. Twoja potęga jest nieziemska. Parę trafień. I przeciwnicy znikają. Holy Knight, holy... Proszę. Jak się nudzisz, to nie wiem, rób tutaj rzeczy. Dimitri, czekaj sekundkę, bo ja główną rzecz, jaką chciałem zrobić, to tą bazę wyczyścić, bo tu się ich trochę nazbierało. W takim tempie, mimo takich pięknych rzeczy, do 1 miliona kawał drogi. O właśnie, kluczyk chcemy. Prawda, Rafał? Musimy coś chronić, tutaj jest paru przeciwników, więc się nimi zajmij. Tu jest ciągle zablokowana część mapy. Więc tu się będą jakieś duże rzeczy działy, to jeszcze nie jest koniec. Kto po Dimitrim będzie? Rhea sama wyskoczy.
Setew? Ktoś? Coś? Mam nadzieję, Dimitri, podejdź już do mnie, gdy ja tutaj chwilę posiedzę z tymi kolegami. Będę nabijał numerki i tak dalej. Czy siedzi w bazie i się nie rusza? Dimitri, muszę cię zawołać ładnie. Dimitri! Dzień dobry, Dimitri. Chcesz może ze mną? Chcesz ze mną pójść? Z taką dzidą biegnie? Lecisz? Lecimy? Bawimy się? Dimitri? Nie, chodź tu, rycerzyku. Pa. Mam nadzieję, biegną za mną. Wskoczmy do akcji z tobą. Nie! Reszta mnie ignoruje, reszta nie podchodzi w ogóle na tą arenę do Dimitriego. Chcę, żeby Dimitri sam pokazał swoją siłę. I tyle. Nie chcę się dołączyć do wspólnej walki. Nie, to nie! Zrobię to na waszych zasadach. Na waszej arenie, na której tak bardzo chcecie zginąć. Mam nadzieję, że was trafiam. Okej, obu obrywa. To dobrze. Ja tutaj bardzo chcę sprawdzić, skoro już tu jestem, co ciekawego skrywa się w skrzynce tej misji. Teraz wracasz do środka. W międzyczasie Rafał sobie tu skrzynkę otworzy. Do roboty, a my zabierzmy się już do poważnej walki. Wielki rycerz. Jak nie chcesz ty do mnie przyjść, to ja nie będę też się męczył z tobą. Jest Dimitri. Niezawodny atak jest na ciebie też? Zawsze działa, nieważne na kogo. Nieważne jakim wielkim rycerzem jesteś. Oj, tarcze wyciąga niezłe. Nie, niewystarczająco niezłe na mnie. Proszę. Ta strzałka w dół mnie martwi. Może nie być to najłatwiejsza walka w grze. Ale zaraz się to i tak skończy. Raz, dwa, trzy. Zanim atakuję. Niezłamany jeszcze. Teraz dopiero. Hilda tam się chyba męczy trochę. Co? Słabi? Nie zauważyłeś, że... Niszczymy cię? Tutaj? Przeoczyłeś ten fakt, mały? Nazywasz to słabym? No 40 000, okej, ale nie wszystko. Ja bym nie powiedział, że to było słabe. Wow. Claude przyleciał. Wow. Ha. Watch where you're aiming, Lawrence. Lawrence? I have to remind you how delicate I am. You were never in any danger, dear Hilda. Lawrence Hellman Gloucester would never miss the mark. Sorry, friend. Had to. You and I both know I could never take you down in a fair fight. Koniec misji? Nie, raczej. Dimitri appears to have withdrawn. Tak, raczej. Does this mean we have succeeded in containing the Kingdom Army? I sure hope so. There'll be serious casualties on both sides if we have to go in for a direct attack. I know. At least we've done a good job setting things up. Now we just have to finish surrounding... Co się dzieje? Your Majesty, there's an emergency. Reja się pojawiła. What is it? An attack from behind? It's an urgent message from home. Z domu! Edelgard? We're ordering a full retreat after we've come this far? Co się dzieje? One last push away from achieving our objective. Co się dzieje? Think I don't know that? Listen, we've got an emergency on our hands. I hate this too, but Lester is in grave danger. If we don't turn back now, we'll be too late to stop it. Having to retreat right on the brink of victory. No. It's like our assault on Burgley's territory all over again. Wait, too late to stop what exactly? Lysithia, or Delia territory is right at the center of the crisis. And it seems like things are already spreading from there. What? But that's... The Empire wouldn't attack us, and I can't imagine Elmira would either. No to muszą być oni. We do have other enemies, remember? I don't know why they're attacking the Federation, but that doesn't matter now. We have to fight back. Other enemies? Could it be? Tak, Arwal, tak. Właśnie oni. No, ciężko było. Połowa czasu na wykonanie tego, obrażenia też, ale... No nie było przeciwników wystarczająco, no nie było. Bardzo szybka, łatwa i mała misja, jak się okazuje. Zarazem fabularnie to nie miało w połowie tak dużego impaktu, jak się spodziewałem, bo... No, to nie są nasi główni wrogowie i teraz to była tylko taki przedsmak, tak? Przystawka przed prawdziwą walką, która jest przed nami. Bez tej nagrody za eskę. W skrzynce było 6000, co jest szczególnie gdy się tak bardzo starałem. Parę groszy. Jakieś rankingi wpadły, to też zawsze jak najbardziej ciesząca sprawa. Senki, pokażcie co się dzieje.
We have been forced to take refuge inside the palace, exactly as Claude wanted. And now comes the siege. When do you think they'll send over an envoy? It'll be hilarious if it turns out they really do want to occupy the capital. I seriously doubt that's what they want. But maybe we should send word to the Western Front, just in case? That's not a bad idea. If we are willing to lose a little ground over there, we should be able to spare some troops. And perhaps it is time to alert the other lords of the kingdom as well. I have a report, Your Majesty. What is it? Has Claude sent his envoy? No. The Federation army appears to have withdrawn. Wait, what? There's no way they'd do that! They almost had the entire capital surrounded. All they had to do was keep fighting just a little longer. Their camps are already deserted. They seem to have left for the port in Fraldarius. Their retreat appears to have been a hasty one. They abandoned quite a significant amount of supplies at their camps. So what's their game? Are they trying to make us think they've pulled out so they can lure us into a trap? They were already in a position to win without such artifice. I haven't the slightest idea what this is meant to accomplish. Nic, to nie jest plan, to nie jest częścią naszego planu. Something must have happened in Leicester. No. That is the only reasonable explanation. Dimitri mądre rzeczy. Bardzo klimatyczne to było z Dimitrim. Ta krótka scenka z Lorenzem, Hildą i Claude'em i ta sama muzyka jak się Dimitri pojawił, ale tak przerwali nam to w środku. Ale celowo to zrobili, tak? Jest to troszeczkę takie niesatysfakcjonujące, ale tak ma być. Ciemność atakuje. Otóż to. Wrogowie z cienia wyskakują. I się okaże, że wszystko to, cała ta wojna była ich wielkim planem. Może nie, ale wykorzystują tą wojnę na pewno na swoją korzyść, jako moment, kiedy oni wychodzą, tak, z tego cienia i atakują. Gdy wszystkie strony są osłabione. Czekam na jakąś może fajną miniaturkę, nie? Liczę na to, że ten pionek na mapie wyrogi będzie nagle jakąś głowę postaci ciekawej miał. We made good time coming this far, but we should slow our march. We're coming up on the affected region. Przerwali w połowie, zero spotkania z Reją czy kościołem. Krótkie 5 minut. Hej Dimitri, hej Claude, fajnie, no walka, walczymy, no, porozmawiamy zaraz. Zaraz nigdy nie nadeszło. You've probably all heard what's happening by now, but I want to make sure everyone's on the same page. Ja nie słyszałem. Several days tak się ago, składa. there was a sudden spike in bandit activity within Ordelia territory and the neighboring imperial territory of Frim. Dziwne. The bandits have attacked rural villages and larger towns alike, ransacking them repeatedly. House Ordelia fought to restore order, but the attacks have increased to the point where we can no longer contain them. These territories were completely secure before we launched our invasion. How did things change so quickly? We don't know what's motivating the attacks, but survivors claim to have spotted some suspicious figures working alongside the bandits. Dziwne, po prostu budowali swoją wielką armię, żeby tak niespodziewanie zaskoczyć, tak? Bo chyba nie jest to jakaś wielka kontrola umysłów, czy coś takiego, czy jakieś jacyś wielcy zdrajcy, po prostu, no, wyszli nagle i mają duże liczby i mogą sobie zrobić takie rzeczy? Nie wiem. Bandyci w dużej ilości atakują różne miejsca, żeby siać zamęt i chaos i po co? Mam pomysł, no ja wiem kto to jest. You mean people like Tomas and Meissen? Exactly. I've actually received some confidential information from Edelgard about them. Nie rozumiem tylko dlaczego dokładnie. Jaki jest ich plan większy teraz? Those who slither in the dark. Oj. At least that's what the Empire calls them. To pamiętne określenie. They can shapeshift, they command dangerous powers, and they influence events in mysterious ways. In short, they bring chaos to Fodlan. No skoro mają magię chaosu, skoro mają moc shapeshiftowania, to mogą też mieć jakąś kontrolę umysłów nad ludźmi i zmuszanie jakby zwykłych ludzi, którzy nie chcą walczyć, do nagle tracenia zmysłu i walczenia dla nich jakoś? I was under the impression that the Empire found their hideout and purged them all. No nie wyszło. Well, some of them escaped. Lord Arundel, their leader, seemingly up and vanished. Arundel. And no one's caught so much as a glimpse of Tomas since he fled from Garrett Mach. In light of the circumstances, I am afraid I must ask. Do you know anything about this? Sorry, not a clue. Honestly, I'd like to interrogate them myself. See if there's any connection between us. Yes, I am sure you would.
Forgive me, it was a boorish question. Spoko. But there's no way you have anything to do with them, right? Well, your powers are similar. Maybe we'll find out more in the battles ahead. Claude, czemu to mówisz w przeciwną stronę niż to, gdzie ja stoję? It's entirely possible that you came into contact with them when you were still too young to remember. Może? Może? Znaczy, nasi rodzice, których nie znaliśmy, jakoś, może? Yeah, maybe. Guess I should take this opportunity to learn what I can. I know we're all dying to find out what their endgame is, but restoring order comes first. The flames of unrest are already catching in neighboring regions. We'll have a full-blown catastrophe on our hands if we ignore it. This is why we had to abandon our battle with the kingdom. We need to stomp this out, and fast. Mimo tej wielkiej wojny, tego co było dla nas najważniejsze przez całą tą grę, nie, przerywamy, bo to jest 100 razy większe zagrożenie. For all you know, you could be a part of those who slither in the dark. Nie? It's entirely within the realm of possibility. Ty też, ale też nie? Nie wydaje mi się. Ale właśnie Dimitriego można zrozumieć, tak? Dimitri zachowuje się po ludzku, ma swoje plany i to jakby można przewidzieć, co robi, ale ci ludzie chaosu to jest kompletnie tak nieznany temat, że no musi nagle być priorytetem naszym. And yet, not a single one of them seems to be considering that. Just look how much they trust you. No? Arwal? O co ci chodzi? Czemu tak dziwnie mówisz do mnie? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej. Jest większy rozdział niż zwykle. Może poprzedni też miał 8? Czyli 7 plus 1? Nie pamiętam. Ale jest to dużo, jest to spore. No i tyle, tak? Przygotowujemy się do kolejnej bitwy. Zobaczyć. Te ich siły pewnie dopiero teraz. Nie wiem, 18 misja z gry, czy któraś, 15. Będą pierwsze walki z bestiami? Jeśli w ogóle będą. Punkty aktywności, punkty treningu, morale. Walić morale. Maksymalne activity zdecydowanie. Z tego mnie najbardziej interesują. No bo teraz zależy mi faktycznie na tym strategicznym budowaniu relacji i tych supportów, więc to będzie dobry moment na... No, te punkty aktywności się przydadzą do tego. Na ogół dowiadujemy się bardzo dużo na temat naszego kolejnego celu po rozwaleniu sobie pierwszej walki danego rozdziału, więc to sobie teraz zrobię, żeby zobaczyć, z kim w ogóle mamy do czynienia, o co chodzi i za bardzo nie rozumiem jeszcze. Kim są ci ludzie? Znamy tą dwójkę, ale mam nadzieję, że cokolwiek teraz dowiemy się na ich temat po zrobieniu tej misji. Bo ciekawi mnie, co planują, kim są, jak to robią, skąd się wzięli, dla kogo pracują. Ciemność nadchodzi. Pokażcie mi, co to właśnie znaczy. Jak zawsze. To już jest schemat stały. We've dealt with bandits before, but this is worse than anything I could have imagined. Nie było rozdziału, w którym by nie było scenki po pierwszej misji. Indeed. The damage done to the larger towns was upsetting enough, but the horrors unleashed upon some of the villages borders on the unspeakable. We saw entire fields trampled and destroyed. Whole villages burned to their foundations. Attacking innocent civilians like that. It's inhuman. How could anyone be so cruel? To torment people like this and then walk away laughing. It's horrible. I'm convinced that those who slither in the dark are behind this, pulling the strings. Tak. It makes perfect sense, seeing as they already know Ordelia territory so well. Tak. What do you mean? Many years ago, the Empire accused House Ordelia of participating in the Hrim Rebellion. This was just an excuse to begin meddling in our affairs. During that time, they sent a group of strange mages into Ordelia territory. Everything about them felt wrong, from the way they looked to the powers they possessed. It was clear they weren't regular people. Are you saying they were really those who slither in the dark? I believe so, now that I look back on it, though it's not exactly a memory I care to relive. And now they've wormed their way into Ordelia and Hrim territories again. This is just a guess, but their base of operations could be somewhere near here. Do you remember ever having lived in this area? Yeah, my mom and I spent a few years in a mountain village somewhere in Ordelia territory. Okej, wszystko się dodaje. But she wasn't born there, and I don't know where she lived before that. There could be a connection. Może być właśnie, może. Or maybe it's nothing. I może też nie być. Either way, dealing with them needs to be our top priority. We gave them this opening. Nie wiem, jak mieliby być powiązani z Shezem, ale dużo rzeczy wskazuje na to, że są. They never would have been able to take advantage of us like this if we hadn't been at war. Just another reason why we have to end this conflict as quickly as possible.
We have to ensure nothing like this ever happens again. Taka scenka tylko mówiąc nam, co mniej więcej planujemy sobie w tym rozdziale. Obrona Ordeli w ogóle się nazywa ta misja tutejsza. I właśnie ta grupa ma też swoją historię w Ordeli już, tak? Że kiedyś jakieś potworne rzeczy już robili w przygotowaniu i możliwe, że swoją bazę też mają gdzieś tu w okolicy. Ale ich celem jest zrobienie tego, co robią teraz w Ordeli, zgaduję, na całym świecie. Rozniesienie tego chaosu, nieporządku. W celu apokalipsy? W celu przejęcia świata dla siebie i z tego tak nieporządku, z tego chaosu oni wyjdą zwycięsko. Tak to trochę mi brzmi, nie wiem co dokładnie mogą planować, ale coś chyba w tym kierunku. Ciekawe rzeczy i rzeczy też jak mieliśmy wtedy tą jedną scenkę pomiędzy Marianne i Light City na temat ich wspólnego wielkiego sekretu. To ten sekret był bardzo z tym powiązany, tak? Z tym co teraz nam powiedziała, z tą jej przyszłością, więc dużo interesujących powiązań. Teraz jednak, zanim ten odcinek sobie skończymy, pooglądamy trochę supportów, bo ta misja była zaskakująco króciutka, spodziewałem się gigantycznych akcji. Tak na to przez ostatnie kilka dni wyczekiwałem, jak ta fabuła dalej będzie szła. Po prostu przerywamy wojnę i mamy gorsze rzeczy do zajęcia, że i to było takie bardziej przejściowe pomiędzy tymi dwoma elementami, tak? Wojna jest zapauzowana w trakcie wielkiej akcji, to nie, teraz robimy coś innego, mamy ważniejsze rzeczy, więc tyle się wydarzyło, tak? Króciutka misja, która popchała fabułę w pewnym kierunku. Tak, te bunty ludzi i ci bandyci na pewno są z częścią jakiegoś większego planu. Przysięgam, zabiję ich sama, powybijam. Tylko najbardziej sadystyczni złoczyńcy wybrali niewinnych mieszkańców do czegoś takiego. Sprawię, że będą cierpieli, nie obchodzi mnie, jakie będą mieli wymówki. A czekaj, ty chyba chcesz ich przesłuchać, co nie? Powiedz, że mnie to nie obchodzi. Chcesz mordować? Droga wolna. Niech cierpią. Dobra. Jak już tu jestem, nie planowałem, ale skoro i tak za supporty się zabieramy. I tutaj siedzi Leonie. To już chyba będzie trzecia, ostatnia scenka z nią, co nie? Actually, I am. You know how all the top mercenaries have some kind of specialty? Może? Nie wiem. Some excel at swordsmanship, some are adept in subterfuge and so on. Even you have your own special thing. To chyba nie tyczy się tylko merków, a każdego człowieka, nie? Może? That incredible, mysterious power. Anyway, I was just thinking that I need something like that too. Masz rzeczy, które jesteś lepszy, masz rzeczy, które jesteś gorszy, nie? Mysterious, huh? But yeah, I guess you're not wrong. No. As for you, Leonie. Nie wiem, poszukaj sobie w umyśle, czy jakiś Bóg tam nie żyje przypadkiem. Nigdy nie wiesz, co możesz znaleźć w takich miejscach. Jesteś zabójczynią z łukiem i strzałami. Co? Łuk i strzały, co? Jesteś świetna w byciu oszczędnym? Obie te rzeczy to... co? Czy może jest oszczędna, ale łuk i strzały? Ona nie jest łuczniczką i nigdy nie była. You're really good at being thrifty and managing money. That's a unique skill no other mercenary has. Zgadza się. Come on, are you even taking this seriously? That has nothing to do with my work. Ale się przydaje. Besides, if I made a name for myself because of that, people would just think I'm stingy or greedy. Well then, what about your bow and arrow skills? Tak? People Co? already say you're a master. Jest? A faktycznie zawsze chodzi ze strzałami do pasa przypiętymi. Ale ona z dzidą walczy, nie? I was raised in a hunting village, so yeah, I do know my way around a bow. Jej główna klasa to nie jest łuk i strzały. But a bow and arrow isn't very helpful in the middle of a heated battle, is it? I figure I'll need to do better than that if I want to be a first-rate mercenary. You can use all kinds of weapons, right? And you can even ride horses. Tak, robi to ciągle. Sure, I know the basics. But it's more of a jack-of-all-trades, master of none kind of situation. No jak wykręcasz z dzidą tak szybko raz z jednej i drugiej strony, jadąc po setkach przeciwników, to wymaga całkiem mistrzostwa. That may be the case, but if you look at it from another angle, those skills make you a pretty powerful mercenary. What do you mean? You know the fundamentals for everything. There's nothing you're particularly bad at. Well, yeah, but I'm just average at all of them. Even so, a mercenary who can do everything decently well would actually be in pretty high demand. To prawda. W sumie. Strategically, your options expand significantly if you've got even one person who can react to any change in battle. Meanwhile, mercs with only one specialty are practically useless in some situations. Nie. To, że umiesz jedno specjalnie dobrze,
to inne rzeczy możesz też umieć równie, znaczy tak średnio, wystarczająco dobrze. Like how some people don't know what to do if they get stuck in a role that doesn't suit them. Exactly. That's why a versatile mercenary who can adapt to anything is a valuable asset. But then I'm still just an asset. It doesn't sound like that'll earn me a reputation as one of the best. For that, you just need to keep working hard and improving your skills, yeah? If you're average at everything, then that means you have plenty of room to grow. Yeah, I guess that's true. Your strength is that you can do anything. So if you keep getting better at everything and end up even a tiny bit above average, Then I'd shine brighter than any one-trick pony on the battlefield. Dobra, ładnie dokończyliście to. and then if you keep showing off all you can do, your name will get around and you'll be one of the best in no time. I see. Thanks. You've really given me a lot to think about. Glad to help. Though I wouldn't really call myself first-rate either. So we'll both have to keep working as hard as we can. Yeah, let's do it. We'll be the best of the best. I bet we'll even get our own special nicknames. Czy to ty też wcześniej o tym mówiłeś, że możecie się mieć ksywkę? Chyba tak. Chyba to jest jedno z największych marzeń Leoni. Żeby wołali do niej w jakiś tam mega sposób. Mega wielkie imię jej wymyślili. Spoko, spoko. Mała scenka w sumie. Nie za bardzo wiedziałem przez wiele czasu, do czego to prowadziło. No ej, jestem dobra we wszystkim, mogę być lepsza we wszystkim i będę lepsza we wszystkim i będę przydatna i tyle. Dobra, dobra, dobra. Mamy jeszcze scenkę z Chezem. Naprawdę myślałem, że to już będzie koniec. Oh, it's the captain. I wszyscy. I kapitan. Yeah, handle it any way you want. This should be an easy job for you. I'll report back when it's done. Sounds good. We're gonna take care of some other matters in the meantime. Synchronicznie poszli. Aloys z Geraldem. Co pasuje do nich? Są zawsze tacy zgrani. Why are you making that noise, Leonie? You got an upset stomach or something? No, I don't. You know how the captain and his mercenaries joined forces with us? No, to skąd ta smutna mina w takim razie? Yeah, I'm so glad you get to fight with him again. Oh, wait. This is the first time you two are actually fighting together, right? Yep. I haven't seen him since we parted ways when I was a kid. I've never been in a battle with him or anything. So, yeah, I'm happy, but... No! I can't take it! Za duża presja? Czy to przez Bailew? Nie gadaj, ona jest córką jego. Wiesz? Wiesz? Chyba ma na myśli Aloysa. Are you jealous of Alois? He and Gerald are practically glued together. Come on, you know who I'm talking about. The kid! To jego córka! Though we're practically the same age. To jego córka! But only one of us has the captain's full confidence and a cool nickname. No? We're both mercenaries for crying out loud. And I was the captain's first apprentice. Ale nie byłaś jego pierwszą córką? But you're not family. You can bet that Gerald would have trained any child of his from birth. A whole lot longer than you. Nie przeszło to przez myśl? You have a point there. Chyba nie. And if you want to talk about age, Alois has been with him since their night days. Which means it's likely that he was actually Gerald's first apprentice, right? Hey, you're right. I didn't even think about that. In any case, it's kind of a given you wouldn't be on the same level. I mean, they haven't just studied under Gerald, they've had years of on-the-job training with him. Plus, you don't have any weird powers. You mean like you do? Yeah, but our powers are completely different. Za bardzo tak do niej mówisz, jakby była gorsza. Jedna rzecz za drugą wymieniasz, czego nie ma, to aż przesadzasz troszeczkę w tym kierunku, nie? Nie, Chez? Aż taka zła chyba nie jest. Szczególnie nie musisz sprawiać, żeby się czuła źle. To be honest, I want to best the Ashen Demon too. I've been striving to do that this whole time, but still haven't managed to pull it off. Is that right? You know, even if we teamed up, I'm not so sure we'd win. I don't know about that. With the two of us together, I think we might actually have a shot at it. In fact, I think my money would be on us. Want to set up a challenge sometime and see? I'm all for it. After all, the captain has a saying. Better to fight dirty and win than play fair and lose. Yeah, that sounds like Gerald. Well, for a mercenary, all that matters is the outcome. Exactly. You know, I'm really glad you're here. Same goes for you, Leonie. Now let's stay sharp and show the Ashen Demon up our own way. Okej. Zazdrościmy sobie Bailew. Leonie lubi przesadzać w tym kierunku. Scenka z Lorenzem ostatnia i parę scenek z Rafaelem też będzie, to będzie można od razu sobie odblokować.
Chociaż to może nawet w trakcie gameplayu by się dało, nie wiem. Zobaczymy. Z Marian scenkę też byłoby fajnie. Na razie mamy scenkę z Lorenzem. Ah, the simple joys of a refreshing morning's exercise. Oh, hey, Lawrence. Kinda early for you, isn't it? What are you doing here? In truth, I was waiting for you, Leonie. I merely decided to fit in a spot of training in the meanwhile. For me? No, dlaczego? There's something I was hoping to speak to you about. Do you recall our last conversation here? Ja nie pamiętam. To nie jest wasza pierwsza scenka, tak w ogóle? You said, the day may come that more commoners begin to make their own choices. Okej. Begin to live without relying on the nobility. To pamiętam. Coś takiego było. Sure, I remember. What about it? Well, your words were quite shocking to me. I've spent no small amount of time turning them over in my mind since. If you speak true, I wonder how I, as a noble, should proceed. Huh. And? You reach any grand conclusions? Well, it is an ironclad rule of the nobility that the commoners living on our land fall under our protection. And yet, some still slip through our fingers. That is simply the state of things in today's world. In a way, you are one of them, though you did choose this path of your own accord. Hold on. Did you really have to put it like that? I didn't slip through anyone's fingers. I jumped out all on my own. Well, yes, I suppose you did. My apologies. In truth, I find it exceedingly difficult to stand in the shoes of the everyman while also pushing matters forward as a noble. But if I'm unable to do exactly that, I have no hope of preserving the stability of my territory. As such, I am looking to bring an exceptional commoner into the ranks at House Gloucester to act as my advisor. Leonie nie sądzę, żeby się zgodziła. That's a surprise. I thought there was supposed to be some huge boundary between nobles and their people. I assure you, such a boundary still exists. But I've come to realize something of late. As we proceed into the uncertain future, more and more common folk will begin to break free of their defined roles. Such an era will be upon us before long. Your actions are proof enough of that. Whoa, slow down there. I don't think I'm some kind of great trailblazer or anything. I've simply interpreted the meaning behind your words. I thank you for leading me to this realization. Yeah, still not seeing it. I don't need your thanks. Leonie, I had this idea with your story in mind. As for the commoner I would invite to House Gloucester, the proposal I mentioned earlier, how would you like to fill that role? Nope. I appreciate the Odwraca się i invite, odchodzi. really. And I know it's supposed to be this huge honor, but there's other things I want to do in life. My dream is to become a mercenary just like the captain, and I'm already on the road to making that happen. I can't abandon that. I won't. Very well. I suppose I would not want to stand in the way of your dreams. Okej, nie czuję się urażony odrzuceniem jej. In that case, I pray you succeed in your endeavors. Nawet But pochwala. I'll be here should you ever change your mind. Nie zmieni, Good to spokojnie. know I have a backup. Thanks, Lawrence. Dobrze, miło. Barank z Klodem i z Rafałem. A, jak już zaczęliśmy, możemy iść dalej w to. Jest Gerard, no oczywiście. Więc Claude, Rafael, Marian, Ignac. Ciężko będzie to wszystko dla jednej postaci, cały rozdział. Te wszystkie activity bym musiał poświęcić, nie wiem, czy by to wystarczyło. Mogę zacząć od trenowania i tym sobie troszeczkę podbić. Może akurat coś z samymi treningami wpadnie. 3 wspólne treningi, chyba żeby odblokować sobie między Cloudem a nią. Niewiele brakowało. Jeśli to wystarczyło, zobaczmy. Nie, 4 wspólne treningi. Okej. Więc to leci bardzo powoli. Próbując to robić treningami. Jeśli... Nie jestem pewny, wygląda jakby to było zakreślone. Bo wy mieliście wspólną cenkę i ja dobrze robię. Supporty Leonie. Dobra, nabiło się. Trzeba było sobie zapracować na to ciężko. I to tylko jedno. Na przykład Marian złapać, to by było dużo pracy. Może być jednak bardzo ciężko, żeby te wszystkie supporty podblokowywać sobie. Ale spróbuję, ile dam radę. What's wrong, Leonie? Bad day of hunting got you down? Come on, Claude. You and I both know bad days don't happen to me. I was just thinking about the situation Lester finds itself in right now. No, w problematycznej całkiem. That's an unusual topic coming from you. Go on. You know how both Regan and Gloucester territories have been the site of some pretty serious battles during this war?
Well, I had the chance to talk to some people who live there, and it turns out their crops for the year are suffering because of it. Some villages even had their fields completely trampled in the struggle. Which, yeah, if that doesn't delay your fieldwork, I don't know what will. Niedługo będą mieli wszystko spalone, razem z domami i życiami, więc bym się nie martwił tak bardzo o to, że podeptali. A lot of them are blaming the king of the Federation for what happened, though. No surprise there. It was my decision to go to war with the Empire, after all. Were it up to me, Leicester would never see the flames of battle on its lands again. But things don't always work in absolutes. Now that you mention it, how's Son doing? The area managed to stay pretty safe, right? Son? Thankfully, yeah. Good. I know you'd be worried to death if something happened to your home. Hey, Claude? Tak myślałem, że Soul to jest jej dom, ale tak pierwsze słyszę jakby tą nazwę. Albo drugie. If I'm being honest, I don't really care much about this war, or what kind of relationships the different regions end up having with each other, but I can get behind the future you're fighting for. It's a good one. I can feel it in my gut. Though, that's kinda all I have to go on since I didn't get the education some of the others did. I appreciate that, Leonie. And I get that you don't really care about a lot of this stuff. The one thing that matters most in the life of a commoner is what tomorrow's harvest is going to look like. But those people will get caught in the web I'm spinning for the future all the same. They won't have a choice but to fight. But... I know. If we don't fight, more and more innocent people will get struck down as collateral. Even so, there will be sacrifices no matter how much or how little we struggle. And most of those will end up being commoners. I hope you stay on my side all the same, Leonie. And not just for your raw strength as a mercenary. I could use your perspective, too. My perspective? Think about it. You met the farmers in our land eye to eye and found out they were upset with me. I could never do that. Not in the position I'm in now. I guess you're right. That's why these kinds of things don't get addressed. They never even reach my ears. So I want you to help amplify their voices. Help me hear what the people have to say. As the ruler of Leicester, this is my #1 priority. It's even more important to me than winning the war. Co dopiero co pokazał, tak? Tą zmianą decyzji w trakcie, gdy już wojna miała być wygrana, to nie. Są rzeczy ważniejsze. And I'm more than glad to help you accomplish it. Fajnie. You know, you're really not like your run-of-the-mill noble. With a guy like you leading the Federation, Leicester will be a better place. I just know it. Dobrze, miło. Branki, poziom 3. Zdobyty za to. Spróbujmy z Rafałem teraz parę scenek odblokować. Może jakieś czory wspólnie lubią robić. Ciągle nie mam ulepszonego tego bardziej. Pewnie to by wiele pomogło w tych relacjach, jakbym to miał na wyższym poziomie. Jeśli się w ogóle da. Myślę, że się da. Może spróbuję. No daje większą szansę na sukces, co za tym idzie, daje większą szansę na zdobycie więcej punktów supportowych, myślę. Luksusowe meble razy 4. Bardzo drogie są, ale potrzebujemy teraz tego. Nie, żeby jak najwięcej tych supportów odblokować. Fajnie by było. To daje całkiem sporo tych punktów, gdy razem się do wspólnej pracy zaprosi. Więc to powinno w miarę szybko polecieć, szczególnie z takim perfektem. Jeśli to daje więcej... No, było significantly, więc faktycznie jakby to robiło różnicę. Jeśli na jedną walkę się udało, to super. Ej, brawa, mamy to. I scenki są tylko 2 tutaj. Nie, za co scenki nie ma. I spróbuję jeszcze w takim razie po tej scence z Marianne spróbować też wyłapać. Oh boy. I think I'm in over my head here. Not often I see you sigh, Raphael. What's wrong? Oh, Leonie! I'm glad you're here. Listen, do you have a second to answer a question about bow making? Wszyscy tak pięknie jej imię akcentują. Leonie! Ładnie. Sure, go ahead. But you do know that all our bows are pre-supplied to us, right? No, I get that. Problem is, the ones they give us can't hold up to my muscles. Even if I draw the string back really carefully, the bow still ends up snapping in half. Chyba kwestia techniki. You snap bows in half? That really shouldn't be possible. Z drugiej strony to też. Anyway, I'm trying to make a bow that I can use in place of the ones I keep busting, but I can't seem to get it right. Well, you've come to the right gal. Give it here. Thanks, Leonie. Okay, so it's much quicker to reinforce an existing bow instead of trying to make one from scratch. Zgadza się. First, you wrap this around here and flex it like so.
Then on the opposite end... Posklejać taśmą i wystarczy. And there you have it. Bezbarwną, żeby nikt nie zauważył. I used animal tendons, which will absorb the force you place on the bow and make it even more pliant. To też działa. This should be flexible enough to withstand even the burliest of your pulls. Oh, wow, look at that! I'm pulling with everything I've got, and it's just fine! Brawo. You're very welcome. But say, you're still pretty new to the bow, right? Yep, but I want to get better, because using it makes my muscles happy. In that case, I have an idea. I'm currently on guard duty, which means chasing off random bandits and monsters whenever I see them. Why don't you come with me on my next patrol? It'll be a great way to test your new weapon. Oh, that would be great! You're really incredible, Leone. No one can beat you when it comes to bow stuff. Well, I was born in a hunting village, so I guess it's sort of my thing. I imagine you've got different talents that just come naturally to you, right? And if I ever find myself struggling with one of your specialties, I'm sure you'll help me out. You bet! You ever need a hand with food or workouts? I'm the man for you. Yeah, I'm a card-carrying member of the Clean Plate Club, so I don't need help in the eating department. Co? Well then, just come to me if you ever want to put a little beef on your bod. Trochę mięska, trochę mięska. Mięso, beef. Jeszcze jeden, jak już faktycznie po tym, jak razem poćwiczyli? Zgaduję. Got any arrows left, Raphael? This is my last one. Co się dzieje? There are so many wolves. I can't believe we've run out of arrows. Guess all your archery skill doesn't mean much if you don't have arrows, huh? Yeah, that's pretty much the long and short of it. At this point, we just have to take with... Hang on, Leone. I got this. You've been helping me with archery, so now it's time for me to break out my specialty. Beef. Raphael, that was amazing! You saved us! Co żeś zrobił? Złapałeś, supleksowałeś wilka? It's all because you reinforced this bow for me. Yeah, but I had no idea that's how you were planning to use it. Walczył jak bronią obuchową? I mean, you just grabbed it by the end and started thrusting it like a spear. Jak włócznią, też można. No wonder those wolves ran off. You probably scared them all to death. I'm just impressed this thing held up to all that punishment. Your enhancement saved the day, Leone. Still, the fact that I couldn't break it means I'll have to work out even harder till I can. Wait, no. That's a bad idea. And yet, my muscles are crying for some good breakage. I don't know, Leone. What do you think? Hey, your muscles saved our hides, so if you want to smash that bow to splinters, knock yourself out. Nice. Still, I reinforced that thing pretty well, so you'll need to come at it with everything you've got. And if you do manage to snap it, I'll keep making new ones until I finally perfect a Raphael-proof bow. Ty, Milioni, powiedz, czemu nie masz włosów pomarańczowych? Jak tam niżej? Bo ubranie masz. Jak tam niżej, a włosy nie masz jak tam niżej. Jak to działa? Now that's an idea I can get behind. Włosy kwantowe? Co? I'll do what I'm good at, building muscles, and you do what you're good at, building bows. That way, we can combine our powers to be the toughest fighting duo in all of Bodland. You may be right. I mean, I'm not sure if we'll be quite the force of nature you seem to think we'll be, but it'll definitely put our strong suits to good use. Say, do you remember what I said when I first helped you reinforce that bow? Rano? I told you you'd help me with your specialty one day, just like I was helping you with mine. Tak? I stało się to szybciej niż myśleliśmy wszyscy? Guess what? That's exactly what happened today. Właśnie, stało się to this is dzisiaj. the start of great things for us. Tak jak tam to się stało dzisiaj. I can't wait to see where we go from here. I'll be counting on you, big guy. Big guy. Ładnie, ładnie, ładnie. To zrobione. I czy damy radę z Marian coś wykombinować? Nie wiem, ale spróbuję. Nie mogę więcej z nią dzisiaj. Chyba że tej samej pracy nie mogę 2 razy. Nie, nic już nie mogę z Leone. Serio to tak działa? Nie wiedziałem. Okej, to sobie tego nie zrobimy. Znaczy, no wiedziałem, już parę razy to zauważyłem, ale wcześniej nie miało to dla mnie znaczenia, bo nigdy nie robiłem tego dla konkretnie budowania danych supportów, jak teraz mi tym bardziej zależy. Lice City, a co u ciebie pozostało do zrobienia? Parę scenek z Shazem i parę scenek z Raphaelem. To zostaje na później. Już zostało nam dużo później tej gry. To już widzieliśmy, okej. Rafał. It's already so late. Time sure does fly when you're studying battle strategies.
Jak stare polskie przysłowie brzmi. I should get back to my room. It's already almost pitch black out, though. The sun's been setting earlier these days. What was that? Ghost? It sounds like a man? Człowiek? Może duch człowiek? Probably just Raphael. I've heard him talk about how he trains at night. I'm sure of it. I can't believe I let him scare me like that. I should just ignore him and focus on making my way back. Ja nie wierzę, że nie wystraszył cię bardziej. It's so dark. Oh, hey Lysithia. What are you doing out here so late? Rozumiem. I was off on my own studying tactics, but then it got really late before I knew it. Tactics, huh? That stuff just doesn't click with me. It's difficult for everyone at first, but I assure you the field is rather fun once you get the hang of it. Ale jeśli ty jesteś tu, to kto wydawał te dźwięki? Rather important too. Determining how to shape your strategy, what formation to put your units in. There are so many moving parts to the subject that once I start thinking about it, I just get lost in my thoughts for hours on end. Prawda? Fajny temat, strategia. Fajne rzeczy, tak? W takiej strategicznej grze. Musisz pójść do nowego miejsca, nacisnąć A, walka zrobiona, nacisnąć A, super zrobiony, nacisnąć A w kolejnym miejscu. Wow! Dużo You must nauki. be really smart, Lysithia. I love a good muscle workout, but I'm not so sure I can handle a brain workout like you can. And I can't hold a candle to you when it comes to manual labor. We all have our own strengths and weaknesses. We should focus on what we're good at so No we właśnie. can complement each other's Wszyscy mają abilities. swoje zady i walety, co nie? Yeah, exactly. That's why I'm gonna have to train even more. W odróżnieniu od Leoni, która ma same... Znaczy nic, ma wszystko spoko. Hold on, weren't you just training? It's good to be motivated, but you're gonna bother people if you keep making such weird noises in the middle of the night. I jak on może być za tobą i przed tobą naraz, to... Co? Huh? I didn't train today. You... didn't? Nope. I always let my muscles rest the day after a rough workout. And let me tell you, yesterday was a rough one. Mądrze. If I go too hard, I go easy the next day, which lets me go even harder the day after that. O tak! Może na kasetę ktoś nagrał i puścił w radio. Jego chrapanie. Tak było. You got your day off today, muscles, so you better be ready for the pain tomorrow. Anyway, I'm gonna get to bed so I can be ready. You should try to get some shut-eye too, Lysithia. So that wasn't Raphael? Then who was making those scary noises? Na tym się kończy, naprawdę? Nie dowiemy się, nie poznamy. Kto to mógł być? Nie wiem. To nie jest tak, że jest tu kilkadziesiąt osób, które mieszka w naszym oddziale. Kilkaset pewnie mieszka w naszej kampie. Zgaduję, znowu będzie sytuacja powtórzona? Late again. I just get so caught up in my studies. There it is again! No, it must be Raphael today. It has to be. I checked that he'd be training and everything. He even specifically said he'd be doing it after dinner, so... That doesn't make it any less scary, though. I guess he can't help but yell while he trains, but I really wish he'd figure out how not to. Brzmi jak Manuela, ale jej w tej historii, co ciekawe, nie ma. W ogóle. Ciekawe, czy jest w innych domach. Ciekawe, czy jest na przykład u Edelgard? Z nią by się mogła zaprzyjaźnić. I Hanem w sumie też bym nie zdziwił się, jakby oboje byli w jej domu, gdy kościół jest u Dimitriego. No bo muszą być w tej grze, co nie? Dziwnie by było usunąć te dwie postacie na tą historię. Hey, what's with the creepy voice? I could ask you the same thing. Do you have to be so loud and booming all the time? The least you could do is keep it down a bit. Raphael! What are you doing here? What do you mean? I'm on my way back from my training session. But you heard that weird noise too, right? I tried listening real close to see where it was coming from, but no luck. Kto to będzie? Wait. You mean to tell me you're not the one who was making it? And here I'd convinced myself it was you training. Hey now! My muscles scream during a good workout, but it's nothing horrible like that. I'm sorry, Raphael.
Wait! That's not the point! If it wasn't you, then maybe there really is a ghost! Duch? Oh no, oh no, oh no! It's here! No, 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 no! Yep. I think it's coming from inside the storage. Poka. I don't care where it's coming from! Just go on and check it out already, Raphael! Trzymają w niepewności, budują napięcie. Okay. But are you sure you want me going alone? Suspens I'd be leaving you here all by yourself. nie mógłby być większy w tym momencie. I don't want that! Kto siedzi w szafie? Kto tu herarchie? Come on, Lysithia. We're going in. Faktycznie jest głośny. Wait! It's a puppy? Ła? Pierwszy raz tę piosenkę słyszymy w tej grze. Jaka fajna. Jaka fajna. Czemu tego nie było wcześniej? Oh, hey there, little guy. Tak już miałem krzyczeć, że najgorsza rzecz w tej grze to brak śmiesznej piosenki na śmieszne scenki. Ale to dopiero pierwsza taka, którą trafiliśmy tutaj. You're a big eater, just like me. The minute you finish one meal, it's straight on to seconds. Raphael, do you know this dog? Oh, yeah, he's my eating buddy. Little guy can chomp down 10 times his body weight in food. Wow! And he stayed so small. Oh, wait just a minute. Shouldn't you have realized it was him earlier? I got all spooked for nothing. Serio, tyle? O, no fajne, ale nie są te scenki w połowie tak ciekawe jak te z Three Houses. Tamte zarazem były taką scenką, wiecie, kolegowania, że przyjaźń między dwójką postaci, ale też miał jakąś większą historię w sobie, coś więcej się działo, coś opowiadały przy okazji. A tutaj to tak sobie postacie pogadają, jakaś czasem urocza scenka, czasem mniej urocza scenka i trochę tyle. Dobra, ciebie wyślemy tutaj z Ignacem. Lubię jego postać, ale w walce go w ogóle nie używam. No bo mamy 30 łuczników i sorki, ale przy Bernadecie czy Klodzie, czy Shamir, no sorry Ignac. Uwielbiam cię, ale nie aż tak. Jest coś, co oboje uwielbiacie. I od razu też ze Shazem coś podbudujemy. Dajcie perfekta, proszę. Tylko great. Punkty się zwiększyły, ale tylko troszkę, więc raczej to za mało. I też nie pozwolą zrobić tego jeszcze raz. No, jeszcze trochę trzeba. O, okej, kliknęło mi się. To zróbmy to. Ah, there you are, Ignaz. Hello, Lysithia. Do you need something? I wanted to thank you for your actions in our skirmish earlier. You blocked the enemy's approach, which allowed me to maintain my position on the battlefield. I'm very grateful. Oh, you don't need to thank me. Protecting comrades is all part of the job when you're a knight. At first, I thought knighthood would prove to be a task beyond your ability, but you've turned out to be surprisingly dependable. Brzydkie słowo to troszeczkę ujęłaś, mogłaś powiedzieć to samo 100 razy milej. Didn't you come from a merchant family? I sure did. Then if I may, why have you chosen to become a knight instead of taking over the family Ignac nie wie co myślisz po tym co usłyszał, ma czuć się obrażony? Ma to brać jako komplement? Ma to brać jako pogardę? Jako co? Because I'm the second son. My older brother is going to take over the business. My father wanted me to become a knight so I could help my brother that way. It was a lot to deal with, but in the end, I'm pretty happy with how it all turned out. It's quite commendable to choose a future based on your family's wishes. Oh, it's not so impressive. Your family must have been ecstatic when you were knighted. I suppose they were. To be honest, I am envious of you. You are? I am. I haven't been able to do anything for my own mother and father yet. I hope to be as strong as you and do something equally wonderful for my parents one day. Nie mam mi serca, proszę. You're very considerate of your parents, Lysithia. And I know how hard you work when you set your mind to something, so I'm sure you can do this too. Yes, well, if there's anything I can do to help, just let me know. That is to say, I certainly will. Thank you. Now, if you'll excuse me, I really should be going. The work of a knight is never done, after all. I to była świetna scenka. I tego chcę więcej. Z fajnej strony poznaliśmy Ignaca, parę fajnych słów o Lay City, też dialog się ładnie kleił pomiędzy nimi. Bardzo uroczy to było. I
pewne rzeczy, które Lacey mówiła, troszeczkę za serce łapały, gdy się zna jej historię. I się wie, jak bardzo próbuje i dlaczego tak bardzo próbuje zawsze, z całych sił się przemęczać. Teleportuje się za ciebie, nic osobistego, koleżanko. Spróbujemy. Jak to wytrenować. Znaczy, no zróbmy to już mądrze, mamy 3 treningi. Będzie ich później więcej. Mogę sobie porozpisywać, kogo chcę z kim trenować i tak dalej. I czysto te treningi na supporty robisz, brać. Jeśli ugotuję coś z Lacey i Ignacem, to mi punkty nabije. Tak się zrobi, tak się to zrobi. Dobra. Mają kompletnie przeciwny gust do jedzenia, dosłownie. Każdą rzecz, którą Ignac uwielbia, to Lacey nienawidzi. Dobra, znalazłem coś, gdzie obie osoby są neutralne, to powinno wystarczyć. Mam nadzieję. Jak nie, to się ugotuje coś jeszcze. Nice! To nie za dużo. To nie za dużo. Leciutko się relacje powiększyły ich. Chyba nie styknie? Lacey? Chyba jest, chyba się udało. Dobra, więc uda nam się zaliczyć wszystko, co tylko możliwe za Lacey w tym momencie, z wyjątkiem scenki z Cloudem, która jest odblokowana, ale będzie mogło poczekać oczywiście na później. Ej! Też fajna muzyczka, której nie słyszeliśmy wiele razy, jeśli w ogóle w tej grze. Oh, Lysithia! You gave me quite the scare there. Role się odwróciły. Do you remember last time we spoke about our parents? When you told me how you wanted to do something for them. Yes, I remember. Does that mean there's something I can help with? No. However, the way you acted when we spoke has been weighing on me. I got the impression you are somehow pushing yourself too far. No, I'm not. What would make you think that? There it is again. Something is going on with you, and I think I know just what it is. You wanted to take over the family business along with your brother, didn't you? To nie brzmi wcale jak Ignac. Huh? I mean, no. I never wanted to do that. I'm, not really suited for the life of a merchant. Really? And yet you know so much about paintings, silverware, tea, and other kinds of merchandise. Well, it seems I have miscalculated. I thought you became a knight solely due to your family's wishes. You're not wrong about that. I mean, wait! That's not what I meant! Pięknie. Aha! So there is something you'd rather be doing. Well, To, że walczy za pomocą farby, nie wskazuje ci na to, co jest jego pasją? Że strzela z łuku paintballem? Nie? Set your worries aside, Ignaz. Okej, no ja wiem, mało co walczy. To rozumiem, że mogłeś nie zauważyć. You do? Co takiego? Yes. You should come to Ardelia territory and get started on what you truly want to do. Yo! I can arrange for you to come and go as Hey, you please. nice. And we may even be able to provide you with other forms of assistance as necessary. Skąd ta hojność? Really? Well, I'm certainly happy to hear that, but can it wait until the war is over? No jasne. I still have a job to finish as a knight. I'd feel bad for Lawrence if I just threw all of that away. I mean, he's the one who nominated me after all. You always take your responsibilities so seriously. Do you never put yourself first? Nie masz prawa głosu w takich tematach, Lacey. Still, I suppose that is a rather admirable trait. Very well then. I will wait until the war is over. Until then, hold on to your dreams. Okay? I will, Lysithia. And thank you. O. I feel like a new light is starting to shine on my life. I to bardzo. Jakie miłe. I don't know what will happen to Ardelia territory when the war ends. W tej chwili jest troszeczkę całkowicie zrujnowane i splądrowane i zniszczone i spalone. I z ziemią zrównane. Ale to się naprawi. Still, if I end up a commoner, it wouldn't be a Dlaczego? terrible idea to help him start his new O merchant co z tym business. A ona mówiła coś wcześniej, była jakaś scenka z tym. Tak, pamiętam, zapomniałem, wyleciało mi z głowy, tak dziwne było dla mnie. Ej, ja tutaj stracę swój dom i będę komonerem znowu. Ale mówiła, że chce rozwiązać to, tak? Zamknąć swój ród, skończyć to. Jest to swoje szlachetne miejsce, przerwać i być zwykłym człowiekiem, komonerkiem. Wyleciało mi z głowy, że to się jej widzi, ale tak faktycznie było, dobra, rozumiem już. That is what he wanted to do, right? Nie patrz się tak w moje oczy. Ja zaraz będę krzyczeć ze strachu. Znaczy co? Znaczy szeza. Teraz, ale ta scenka, obie scenki za Ignacem były fajne. Niektóre są naprawdę strasznie urocze. May I speak with you a moment? Oh, yeah. I was just about to take a break. You need something? Our
relationship has been strained for a while, so I thought it was time to resolve our issues. Co jest nie tak z naszą relacją? It has? No właśnie. Yes, at least I felt that way ever since the incident. Jaki incydent? Znowu. Ten z duchami? Oh, you mean that time you were hollering about some ghost, but it turned out to be a dead tree? I didn't think anything about that, and I didn't tell anyone either. No, not that. Well, yes, there was that, but there was another, more defining incident. Remember? Are you talking about the time I treated you like a kid and you got all mad? Yes, of course that's what I'm talking about. That happened a long time ago. Has it really been eating at you ever since? Myślałem, że powie, ale to się przecież dzieje codziennie ze wszystkimi, to nie żartuj. To jest taka duża rzecz. I was unable to maintain my composure and got rather aggressive with you over trivial details. I kept telling myself that I had to apologize, but I could never bring myself to do it. But now, I'm sorry. Nie ma za co. I to tak w 100% nie ma za co. Well, I'd like to apologize too. I should have been more careful with what I said. Why does being called a kid upset you so much? If you don't think of yourself that way, then any comments of the kind should be like water off a duck's back. Look, I'm a tiny bit younger than everyone else, and it doesn't help that I'm shorter too. Plus, I do have somewhat of a baby face. Really? You don't look that young to me. You don't think so? Jesteś niższa niż wszyscy, jesteś wyższa niż Hilda i to cię czyni bardzo wysoką. Yeah. Now that I really look at you, I think you're a very pretty young woman. You act real mature too. Oh no, I'm not really. But most importantly, your skill at commanding troops puts all the real adults to shame. Ciągle też mówią o tym. Nie brałem nigdy Lacey za komanderkę, za piękną dowódczynię, strategistkę, a bardziej za kogoś, kto wchodzi na pole bitwy i tak sobie strzela atomówkami dookoła siebie, robi pogrom. Ale te wszystkie scenki wskazują na jej właśnie umiejętności dowództwa? Strategii? Hold on. Real adults? So what you're saying is that I'm ultimately still just a child? Crud. I misspoke. What I meant was... There you go, making excuses again. Now I know exactly what you think of me. This conversation's going sideways again, isn't it? It would seem so. Though, I suppose forgiving you would be the mature thing to do. Hey, there you go. See? You are a real grown-up, Lysithia. Character development się dzieje na naszych oczach. Rubs me the wrong way, but oh, fine. I just ask that you keep treating me like the adult I am. Nie traktujemy cię źle, to wszystko, że sobie sama myślisz. Okej, jaka będzie scenka ostatnia? That's not true at all. But oh, look who it is. Kto to jest? You really don't look like a kid. You shouldn't worry about it. You think so? Yeah. Now that I really look at you, I think you're a very pretty young woman. You act real mature too. Nie. Oh, you're just saying that. I'm not like that at all. No. Excuse me? Princess, prince. What do you think you're doing? No. Whoa. Się wkopałeś. Się wkopałeś tak głęboko, że nie wyjdziesz z tego. You were speaking to a girl just now. Już ona przyjeżdża z koparką, żeby cię zakopać. Just now? Przysypać gruzem. Yeah, I was. What about... Care to explain that line you fed her? What? Did I say something weird? Allow me to refresh your memory. Now that I really look at you, I think you're a very pretty young woman. You act real mature, too. O nie. You said the same exact thing to me, remember? I'm not a fool, you know. So what? You just go around spouting off the same lines to everyone? Whoa, wait. Just calm down. I know, that was wrong of me, but I do have an explanation. By all means, enlighten me. Just hear me out. You might have noticed, but giving advice isn't exactly my strong suit. And yet, for some reason, people always ask for my opinion on their problems. I never know what's best, or how to respond. So, I memorized a bunch of lines from some stories so that I'd at least have something to say. And it just so happens, one of those lines is complimenting a girl.
So what you said didn't come from you, but rather some fictional character? Yeah, that about sums it up. Wow. I'm really sorry. Wow. And then when people have asked for your advice, you've just parroted back some meaningless words. I can't believe you! I thought it would be better than people getting mad at me for being honest. Hearing the truth is always more preferable. So tell me now, what do you honestly think of me? No użyję własnych To słów, be nie będę honest, taki. half the time I don't even understand how I feel myself. But if I had to put it into words, I'd say you make me smile when you're around. You're interesting, all the time. When I'm with you, it's like I never want to leave. Oh. Is that so? Very well. I will endeavor to keep that in mind. I apologize for pressing you. I have matters I must attend to right now. So, Uh-oh. I wanted to tell her that she's fun and I never get bored around her, but it came out all weird. No. Well, hopefully she got it. Chyba coś innego złapała. Może zaraz ten, jak... no. Musimy zastanowić się nad tym, komu gwizdek podarować, tak? Na razie Shez, kliknijmy na ciebie. Może to być Claude, Hilda, Rafael, Lorenz, Lesitia. I chyba wybory się kończą, postaci, z którymi faktycznie gramy dużo. Ciągle może być to Baltus, Happy, Shamir, Konstans. Już macie AW ze wszystkimi? Shez, kiedy wy to zrobiliście? Serio? Oglądam już wasze scenki? Z Happy, z Konstans? Może faktycznie było tak. Co ten gwizdek jeszcze raz dokładnie robił? Bierzemy wasze skille jakieś, tak? Jeśli damy to komuś, zabieramy od tej postaci unikalną umiejętność. W przypadku Sheza jest to ten mega dash, ale no sobie tego gwizdka nie dam chyba. Bernadetta, osobista przestrzeń, fajne. Burza wiatru, po prostu nasze wszystkie ataki będą teraz wiatr miały. Linhardt robi wiatr, Ashe też, wszyscy od wiatru. Claude tak samo, kolejna postać z wiatrem związana, która po prostu wszystkie ataki daje sobie. Rondo różane, to nudy straszne. Elektryczność z żywiołów pewnie bym wybrał, jeśli jakby ich żywioł bym chętnie brał. Przytrzymywanie ataku każdego. To brzmi jak dobra opcja. Wybuchy Light City nudy. Nie wiem, czy to by w ogóle działało. Strzelanie farbą jest ciekawe, ale chyba nie. To, co Marianne robi, jest niezłe. Po prostu spawnuje burzę śnieżną i zamraża przeciwników dookoła. I nie wiem, jak jest to użyteczne, ale po prostu jest fajnie to mieć, gdy dookoła nagle się takie akcje cały czas, gdy gramy, dzieją, a bardzo łatwo Shezem się combo zachowuje, chyba że tracimy wtedy... Czy tracimy wtedy tą szarżę naszą? Czy to zastępuje naszą unikalną umiejętność? Bo jeśli tak, to nie chciałbym nic, bo lubię tą szarżę, ten dash taki długi, ten ślizg po mapie. 2 razy więcej normalnych ataków, pasek naładowania holsta, timingi, nie mam mowy, kula oszukania, nudy, Konstans, te kulki, które wokół nas latają, są ciekawe, złote pięści. No właśnie. Baltus albo Marianne z tego miejsca patrząc, no bo ta umiejętność Light City chyba się do niczego nie zapiszę grę, dam to dla Baltusa. To będzie moja tutaj największa relacja, najlepszy przyjaciel, BFF, Baltus forever. Tylko muszę z tobą nabić te rankingi, tak? A nie, mam już wszystko obejrzane. Dobra, Baltus, idę do ciebie. No można to robić na 2 sposoby. Czy wybieramy postać, którą najbardziej lubimy, czy wybieramy postać, której umiejętność najbardziej nam się podoba. I w tym wypadku... Ślepy jestem? Tutaj siedzisz. I w tym wypadku chyba pójdziemy na tego, kogo umiejętność bardzo lubię. Gdyby nie było takiej umiejętności, która tak bardzo mi pasuje, znaczy to może być słabe, to nie ma większego znaczenia ostatecznie. Ale spróbuję. Jest unikalny, możesz to robić tylko i wyłącznie raz w grze, czy jesteś pewny? Aha, jak przejdziesz grę na New Game Plusie, będziesz mógł korzystać ze wszystkich postaci gwizdków. Wow, you're giving this to me? Z samego DLC nawet nie jest moją ulubioną postacią, a wręcz przeciwnie chyba na samym końcu, ale jest spoko. In that case, I've got something for you. I on nam daje sekretne leki, które teraz będziemy mogli jakoś używać. Tak, przez aktywowanie tego dodania jako sekretne, przez dodanie tego jako akcesorium. Złote pięści. Fajnie by było, jakby te 2 umiejętności się dodawały na siebie, ale tego nie robią. Raczej. Nie wiem, jak to działa. Zobaczmy, mam obie czy jedną? Mam tylko jedną, więc te dasze na zawsze tracę.
No, nie wyskakują tutaj liczby z tym, jakie obrażenia zadajemy, więc trochę ciężko ocenić, na ile dobre to jest tak naprawdę. Ale myślę, że powinno być w miarę dobre? Nie wiem. No właśnie, najgorsze, że moja ulubiona rzecz, jak przyjdzie co do czego, to właśnie ta umiejętność domyślna Sheza i tak nie wiem, czy chcę na cokolwiek innego to wymieniać. No tutaj wyświetlają się niby jakieś cyferki z obrażeniami i są one duże, jak się dobije do 3000. 270, okej. Obrażenia są niezłe, jak już się nabije duże liczby. I z nienaładowanym to jest bardziej 100 obrażeń, tak? 100 obrażeń z nienaładowanym, tam po 500 z naładowanym dochodziło. Więc są te różnice duże. Ale bez dasha będzie ciężko zachowywać te combo dużym. Więc ciężko mi ocenić to jakoś mocniej. Myślę, zostanę z tym. Spróbuję przynajmniej. Uwielbiam te dasze. One są tak mega i trochę żałuję, że nie da się faktycznie obu rzeczy naraz używać, bo myślę, byłoby to bardzo fajną opcją. I czyniłoby to faktycznie ten gwizdek czymś specjalnym. A tak zastąpienie jednej rzeczy na drugą to tak, nie jest aż tak ciekawe dla mnie. No już zostanę z tym wyborem. Myślę, najlepiej by mi się grało, jakbym został z tymi daszami, bo one są mega dobre i tak, nie wiem, granie Shezem bez tej umiejętności dla mnie trochę w grę nie wchodzi, ale skoro już jest taki duży motyw, takie ważne się to wydaje w tej grze, ten system gwizdka, dać go komuś i tak dalej, no to już niech będzie, że przynajmniej trochę tym pogram, jak będzie fajne, to będzie fajne, jak nie będzie fajne, to trudno. Możemy sobie jeszcze zerknąć tutaj na scenki z Hildą Sheza? Niech będzie. Hey, hey, still alive? Still alive? I think it'd be pretty obvious if I wasn't. No. But yes, I'm back and all in one piece. Well, that's a relief. However, I noticed your approach to battle hasn't changed one bit. You still charge to the front and dive right into the thick of it. I was trying to be careful, but I guess it didn't really work. To jest w sumie u Hildy świetne. Zawsze w tych scenkach tak o każdego, kogo się da, stroszczy się z całych sił i faktycznie czuć, że zależy jej na nas, na nieważne z kim tego supporta oglądamy, to tak chce dobrze dla drugiej osoby i tyle. To jest cała ona. Well, you are some kind of master soldier, right? I'm starting to think you might not get yourself killed after all. Huh, so now you approve of my approach? Why the change of heart? I realized that taking the lead and fighting at the front is exactly what my brother does. True, and they say Holst is the bravest commander in all of Leicester. Usually the commanders stay in the back so they can see the whole battlefield and give orders. But not my brother. Honestly, he can't stand being back there. He has to be leading the charge. That's why I used to worry myself sick every time he went off to battle. But at some point, I'm not sure when, I became convinced that my brother would never die. To chyba nie jest dobre przekonanie. What made you think that? I'm not sure. But it's not like there's anyone out there who can beat him, right? Nie? When I realized that, it just seemed like a waste of time to worry about him so much. If anything, you should be pitying the chumps on the other side. Precisely. And then I realized it's the same with you. You're just like my brother. It's an honor to be put in the same category as Holst. Now I know I'm wasting my time worrying about you, and it's not like I can stop you anyway. I actually hope you keep doing what you do, so I can take it easy in the back. That's the plan, but I'm pretty sure I've seen you fighting up front with me recently. You even seem to be enjoying yourself. Me? Enjoying myself? Please. If I'm fighting at the front, it's because I have no other choice. The whole time I'm fighting, I'm wishing I could be cheering everyone on from the sidelines instead. Jesteś najmocniejszą w naszej drużynie. Dokładnie tak samo było w Three Houses. Że ona tutaj, ja nie chcę walczyć, nic nie robię, gdy ona w każdą walkę sama wygrywała. You know, yelling stuff like, smash him good, and yeah, use those muscles! That would really inspire our troops, right? And remember, this is me we're talking about. Tak, super interesujące. Sure, you could motivate anyone. I know, right? Next time, I'll cheer for you too. You'll see how inspiring it can be. All right, sounds good. I'll keep an ear out. Okej. I part 2, gdy już się pocheerowali. Hilda, did you get hurt at all? Nope.
I'm totally fine. I'm super glad we won that battle today. Me too. But it was touch and go for a moment there. Make sure you're not overdoing it, okay? Is that what it seemed like? I didn't think I was pushing myself at all. I mean, you were way up in the front with me. Didn't you say you wanted to hang back and relax? Mówię jedno, robię drugie. What can I say? When I saw you up there, I couldn't help but chase after you. Despite all that stuff I said, I guess I do still worry. Nie chciała cheerować tak z daleka, tylko z bliska, dla maksymalnego potencjału cheerowania. But I Szanuję. thought worrying about people like me was a waste of time. Well, that's what I thought. But it turns out you and my brother are different after all. So, what you're saying is... No, przyjaciele i rodzina to inna sytuacja. Nie mogę ochronić ciebie tak dobrze jak host. Myślę, że chodzi o tą pierwszą opcję, że nieważne co tu będzie się martwić. It's different because we're friends and he's family? Tak? No, that's not it. My friends are just as important to me as my brother. Źle przeczytałem. Look at it this way. I could cheer for you till I'm blue in the face, but if I'm stuck all the way in the back, you won't even notice. Czyli to, co mówiłem. And I'd lose track of you in all the commotion. Yeah, I guess that's what would happen. So, how am I supposed to cheer for you if I don't get up close? Przez tą i poprzednią scenkę to była moja myśl właśnie. But you weren't cheering. You were actually participating in the battle. Żeby cię motywować, żebyś ty chciał być MVP, a nie ona, tak? Taka motywacja. It's not my fault there were so many enemies up there. They forced my hand. I'd have been in danger if I hadn't fought back. Ja nie chcę zabijać, nie chcę walczyć. A w środku się raduje za każdym razem. I get the feeling that you have some kind of problem with me being so close by. Bądźmy niepewni tego, znaczy wymigająco wypowiedzmy się. No, I wouldn't say that, but, you know. Now there's a vague answer if I've ever heard one. Aren't you happy you get to witness all my valiant deeds up close? I'm not sure happy's the right word, but I'm definitely grateful for your help. You're pretty strong too, you know. You really are Hulk's little sister. I can't think of anyone I'd rather have watching my back. Oh, please don't say that. I can't handle that kind of responsibility. Our win wasn't because of me or anything. You know I'm basically a weakling, right? Yeah. After seeing what you can do, weakling isn't what comes to mind. But I guess you can seem shaky out there sometimes. Kiedy? Exactly. So shaky. That's why it's up to you to make sure I'm perfectly safe during battles. Będę pamiętał. Of course I will. But aren't you supposed to be cheering me on so I don't die? Właśnie. I'm obviously going to do that. And in exchange, you protect me. It'd be a little selfish of you to get all that encouragement for free, don't you think? Right, if you say so. I think I've lost the thread of this conversation. Ja trochę też. That's okay. The point is, we just gotta stick together and keep doing our best. Dobrze, Hilda. Dobrze. To tyle. Sklodę wszyscy poblokowani. Na stałe. Co boli najbardziej? No nie wiem, może na New Game Plusie mi pozwolą? Jeśli jest coś takiego, a pewnie jest. Może po skończeniu fabuły pozwolą nadrobić jakoś to sprytnie. Albo wydawać tą renomę w zamian za punkty supportowe. Tak by mogło być, to by miał sens dla mnie, bo mamy tam w naszym domu parę opcji tajemniczych, które nie wiem co oznaczają. I to mogą jednak być, skoro już jesteśmy na takim etapie gry, sposoby na rozdawanie właśnie renomy na supporty, bo coś podobnego kojarzę z Three Houses właśnie. Że gdy się robiły drugą ścieżkę, czy New Game Plus, czy cokolwiek, no te drugie ścieżki były w formie New Game Plusowej, sam nie pamiętam. Czy się zaczynało grę od nowa, czy tak jakby po skończeniu jednej wlatywałeś do drugiej ścieżki i jakiś progres zachowywałeś? Sam nie wiem w sumie, jeśli o to chodzi, ale coś do robienia supportów myślę by mogło to być. A więc w tym momencie się z wami pożegnam i w kolejnym odcinku ruszymy na walkę z tymi wojownikami ciemności, którzy sieją chaos i spustoszenie na naszym miejscu, ale chyba też nie tylko w Imperium tak samo i w Federacji trochę. Nie wiem, czy za Dimitriego już się łapią. Jakie mogą mieć motywacje, jakie mogą mieć cele? No, jakieś tam chyba przejęcie całego świata dla siebie i zniszczenie obecnego świata. Tak bym myślał, takie typowe złe cele, ale może coś więcej się dowiemy. Zobaczymy. Historia
tutaj zmieniła kompletnie swój tor. Z Wielkiej Wojny z Dimitrim, z Edelgard. Teraz nasze cele już do końca gry chyba będą inne. Może nawet we trójkę jakoś sojusz zrobimy, tymczasowy, żeby zająć się tym większym złem? Nie wiem. Nie wiem dokładnie, w jakim kierunku ta historia dalej pójdzie. Jakby rozumiem, że będziemy walczyć z tymi wojownikami cienia, ale jak to będzie się dodawało z tą sytuacją wojenną, jak reszta stron na to zareaguje, co się będzie działo z Dimitrim i z Edelgard, to mnie trochę ciekawi. Ale no to właśnie, następnym razem, a ja